Mamy no w tym momencie akurat dwie dyskusje bardzo zaawansowane z klientami konstelacyjnymi, no i tam te rzędy wielkości są znacznie większe, kilkanaście, kilkadziesiąt milionów euro. Nasz napęd jest najbardziej wydajnym napędem, który został przetestowany w kosmosie, a my już widzimy, że klienci do nas przychodzą i nie pytają o jedną sztukę, tylko pytają o 50, o 100, 300 sztuk w przeciągu kilku lat. Ale wydaje mi się nawet ważniejsza cecha jest to, że nasz napęd praktycznie eliminuje ograniczenia operacyjne, które towarzyszą tym konkurencyjnym produktom. Co mam na myśli? Segment kosmiczny coraz mocniej się rozwija. Na projekty kosmiczne idą coraz większe pieniądze, ale jeżeli jesteś inwestorem i inwestujesz na polskiej giełdzie, to do wyboru masz dwie spółki: Kreotech oraz Scanway, ale niedługo już się to może zmienić, bo planuje debiut kolejna spółka kosmiczna na polskiej giełdzie. Mowa tutaj o spółce Liftero. No i teraz pytanie, czym ta spółka się zajmuje, na czym oni chcą zarabiać i w jakim segmencie tego kosmosu oni są, no bo trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o segment kosmiczny, on jest podzielony na takie podsegmenty, więc czym konkretnie spółka się zajmuje i jaka będzie ta przyszłość, o tym dzisiaj porozmawiamy. Mówię porozmawiamy, dlatego że dzisiaj będzie rozmowa z gościem, a moim gościem jest człowiek, który o Liftero chyba wie najwięcej, dlatego że moim gościem jest dzisiaj prezes i współzałożyciel spółki Liftero, Tomasz Palacz. Cześć Tomku. Cześć, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Tomku, na początku powiedziałem o tym, że no, polski inwestor ma do wyboru dwie spółki w tym momencie, tak? Już niedługo prawdopodobnie będą trzy, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, czyli Liftero też już niedługo będzie na giełdzie. No ale tak, biorąc pod uwagę te spółki, które już są, Kreotech, platformy satelitarne, Scanway, urządzenia optyczne. Powiedz mi, czym wy się zajmujecie? Czy to jest też coś powiązanego z tym, co robi Kreotech albo Scanway, czy to jest zupełnie inna działka? Jak najbardziej, więc tak, zaczynając od początku, Liftero jesteśmy startupem działającym w sektorze kosmicznym, w tym segmencie upstream, czyli my budujemy hardware, który leci w kosmos na pokładzie satelitów. I zarówno Kreotech, jak i Scanway są również w tym samym obszarze, czyli budują ten hardware. Kreotech jest na poziomie kompletnych systemów satelitarnych, Scanway z kolei na poziomie podsystemów satelitarnych, czyli buduje ładunki użyteczne, w tym przypadku optyczne, które te satelity wykorzystują do generowania różnego rodzaju danych. Natomiast my jesteśmy, że tak powiem, na tym piętrze po sąsiedzku ze Scanwayem, czyli my budujemy również podsystemy satelitarne. W tym przypadku są to podsystemy napędowe, systemy napędowe do satelitów, więc jesteśmy tutaj z tymi spółkami jak najbardziej po sąsiedzku, natomiast Kreotech jako producent satelitów jest dla nas odbiorcą, czy też potencjalnym klientem dla naszych napędów, naszych produktów. Powiedziałeś systemy napędowe. Jakbyś mógł to rozwinąć dokładnie, o co tutaj chodzi i w jaki sposób to działa? System napędowy, czyli de facto silnik rakietowy umieszczony na takim satelicie jest no, fundamentalnym, w tym przypadku elementarnym podsystemem, który każdy satelita musi posiadać po to, żeby móc wykonywać manewry, zmieniać swoją orbitę, jak już znajdzie się w przestrzeni kosmicznej. Tak? Czyli on nie wykorzystuje tych silników, żeby dotrzeć na tę orbitę, to robi rakieta, natomiast jak już znajdzie się na orbicie, no to potrzebuje z różnych przyczyn, w zależności jaka jest misja, przemieszczać się na orbicie. W tym właśnie celu wykorzystuje podsystem satelitarny, jakim jest napęd. I taki system może składać się z wielu silników, i są różne technologie tych silników. Jest ich bardzo wiele, natomiast takie dwie główne kategorie to są napędy chemiczne i napędy elektryczne. I my właśnie jako swój pierwszy produkt, Liftero jako swój pierwszy produkt, czyli booster, opracowaliśmy w tej pierwszej kategorii, czyli napędów chemicznych. Powiedziałeś, że już opracowaliście, to takie pytanie, czy wy już coś macie? No bo z tego co kojarzę, jeżeli chodzi o ten segment kosmiczny, bardzo istotne, tutaj wyprowadź mnie z błędu, jeżeli tak nie jest, bardzo istotne jest to Flight Heritage, czyli e, pokazanie, że nasze urządzenia działają nie tylko w laboratorium, ale tak naprawdę w warunkach bojowych. Pytanie, jak to wygląda u was? Czy coś już jest, czy dopiero jesteście przed tym właśnie momentem? Tak, zdecydowanie masz rację. Ten Flight Heritage, czyli de facto referencje z poprzednich misji, z tego jak ten produkt sprawował się w kosmosie,
jest kluczowym elementem, na bazie którego klient podejmuje decyzję o wybraniu, o zakupie danego podsystemu, więc w szczególności dla spółek takich jak my na wczesnym etapie, no jest to na wagę złota. I oczywiście ten Flight Heritage jest takim dość pojemnym pojęciem, które cały czas tak naprawdę w całym życiu spółki się buduje. No im więcej tych misji, im więcej tych systemów czy produktów dostarczy się do różnych misji w kosmosie, tym ten Flight Heritage po prostu rośnie. Liftero, my zakończyliśmy rozwój pierwszego produktu, czyli boostera w zeszłym roku. Wyszliśmy z takiej fazy głębokich badań i rozwoju i w tym momencie komercjalizujemy już ten pierwszy produkt i właściwie to jest jedyny produkt, który w tym momencie oferujemy i również taki Flight Heritage udało nam się pozyskać. To znaczy w marcu 2025 roku wysłaliśmy na pokładzie naszego demonstracyjnego satelity, który został dostarczony przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii. Wysłaliśmy pierwszą wersję boostera już jako kompletny produkt, czyli to nie był nawet prototyp, to był po prostu kompletny produkt, który jest oferowany w sprzedaży. Pewną konfigurację, która znalazła się na orbicie i od tego roku była i jest nadal testowana, bo misja cały czas trwa. I właściwie ostatnio też udało nam się przeprowadzić taką dużą kampanię testową, czyli de facto włączaliśmy ten silnik na orbicie, sprawdzaliśmy jak satelita zmienia orbitę, bo to jest funkcjonalność, którą ma dostarczać taki napęd i to jest główna rzecz, którą interesują się klienci. No i to jest nasz Flight Heritage dotychczas i tutaj widzimy to już bardzo wyraźnie, że nasze rozmowy z klientami przyspieszyły od momentu, kiedy my opublikowaliśmy takie dane i jesteśmy im w stanie pokazywać te dane. Dlatego przy tej komercjalizacji i tej intensyfikacji sprzedaży czujemy się tutaj coraz pewniej. No ale oczywiście ten Flight Heritage będzie się również budował z czasem, bo będziemy realizować kolejne kontrakty i dostarczać kolejne systemy do rąk klientów, którzy będą je z kolei integrować w swoich satelitach, no i wysyłać w przestrzeń kosmiczną i my również będziemy się tym oczywiście chwalić kolejnym klientom, więc tutaj będzie się budować na tej podstawie zaufanie do naszego produktu. Mamy nadzieję, że wszelkich oczywiście jakichś potknięć, awarii będzie jak najmniej, no bo space is hard i różne rzeczy tutaj po drodze wychodzą. Dotychczasowo nie zauważyliśmy żadnych anomalii w tym działającym produkcie na orbicie, z czego jesteśmy bardzo dumni. Działa bez zarzutu od ponad roku, nie ma żadnych tutaj degradacji, dlatego jesteśmy w bardzo dobrej pozycji, jeżeli chodzi właśnie o ten Flight Heritage i taką wstępną weryfikację, czy pierwszą weryfikację naszego pierwszego produktu, no i, że tak powiem, droga otwarta na szeroki rynek. Powiedziałeś, że na razie żadnych anomalii nie ma, a czy to jest tak, że na bieżąco cały czas to wszystko jest sprawdzane, czy wy już jakby sprawdziliście to, co chcieliście i teraz wyłącznie potwierdzacie to, co już tak naprawdę wiedzieliście wcześniej? To znaczy sprawdziliśmy całkowicie, kompletnie pełną funkcjonalność napędu i na to mamy poparcie danych. Natomiast oczywiście dopóki mamy tam jeszcze paliwo, będziemy chcieli przeprowadzić tych testów jak najwięcej, żeby generować kolejne dane, które będą tylko wzmacniać ten nasz przekaz, jak i też wzmacniać nasze argumenty dla klientów, że ten napęd jest niezawodny. Tak? Więc mamy pełne potwierdzenie i uznajemy to za zakończony pewny etap rozwoju tego produktu i w tym momencie chcemy przejść do skalowania i oferowania go do rąk klientów. Powiedziałeś o skalowaniu. Z tego, co kojarzę, coraz więcej misji to są misje konstelacyjne, że nie leci jeden satelita, tylko leci 3, 4, 5 czasem. Czy to dla was jest jakiś pozytywny aspekt? To znaczy, czy to jest trochę tak, że dla was będzie mniej pracy ze względu na to, że od razu dostarczamy na przykład klientowi 5 takich modułów, czy tutaj każdy satelita, nawet w konstelacji, to jest osobna bajka? To znaczy, poruszyłeś istotną kwestię, czyli tego powiedzmy adresowalnego rynku, czy segmenty, które jako lifter możemy adresować.
Więc no, po pierwsze, zaczynając od samego początku, to co powiedziałem, czyli naszym potencjalnym klientem może być de facto każdy satelita, bo każdy satelita potrzebuje takiego napędu. I cel czy scenariusz misji jest bardzo różny, a więc co za tym idzie, ten napęd jest w różny sposób wykorzystywany. Czy to będzie podnoszenie orbity, czy to będzie przedłużanie życia satelity, żeby on wygenerował większy przychód dla klienta, czy to będzie unikanie kolizji, które staje się coraz bardziej istotne w związku z no, po prostu zatłoczeniem na orbitach i będzie rosło wykładniczo wraz z ilością satelitów. Jako przykład mogę podać, że w zeszłym roku, w 2025 bodajże było około 10 tysięcy Starlinków, czyli tej największej konstelacji, która istnieje obecnie firmy SpaceX i sama ta konstelacja wykonała 300 tysięcy manewrów unikowych w całym roku. No i kolejni klienci również będą spotykać się, czy kolejni operatorzy satelitów również spotykać się będą z takimi wyzwaniami. I mógłbym podawać jeszcze tu szereg innych czynników, trendów, które sprawiają, że zapotrzebowanie na te satelity, na te napędy bardzo rośnie. I to, jaki ten napęd ma być, właśnie determinuje ten segment, to zastosowanie. No, konstelacje są takim wyjątkowym tutaj segmentem, dlatego że one są objętościowo największe, czyli klient planuje wysłać no nie pojedynczego czy parę sztuk, tylko od kilkudziesięciu, kilkuset, no nawet paru tysięcy. Oczywiście jest tak, że gdy patrzymy na ten całościowy rynek, który ma urosnąć bardzo szybko, 4-5-krotnie w najbliższych paru latach, w związku z tym, że do 2030 roku no różne są prognozy, ale duże kilkadziesiąt tysięcy satelitów może zostać wysłanych. 80-90% z tego to są właśnie konstelacje. Oczywiście też jest tak, że te mega konstelacje, największe konstelacje, takie właśnie jak na przykład Starlink, no nie są naszym odbiorcą, dlatego że przy takiej skali takiej firmy jak SpaceX po prostu już opłaca się mieć takie napędy własne, a nie kupować od zewnętrznego dostawcy, ale ta ekonomia już wtedy się nie spina w momencie, kiedy ta konstelacja jest mała, licząca dziesiątki, setki, być może małe tysiące sztuk. Ale nadal podkreślę, że ta skala nawet tych kilkudziesięciu, kilkuset sztuk to jest coś totalnie niespotykanego wcześniej w historii sektora kosmicznego i rynek dostawców napędów, ale wydaje mi się, że też w wielu innych kwestiach nie jest przygotowany na tego typu zamówienia, a my już widzimy, że klienci do nas przychodzą i nie pytają o jedną sztukę, tylko pytają o 50, o 100, 300 sztuk w przeciągu kilku lat. Więc faktycznie ten segment konstelacji objętościowo jest dla nas najbardziej atrakcyjny z tego względu, że no, tam są faktycznie największe kontrakty na średnio kilkanaście, kilkadziesiąt milionów euro i to oczywiście są jakieś takie umowy ramowe obejmujące parę lat i faktycznie to jest nasz taki wymarzony, docelowy klient, w którego celujemy i od samego początku to skalowanie produkcji do takiego wolumenu mamy trochę w DNA, to znaczy projektując swój produkt, ten już pierwszy, projektowaliśmy go z takimi założeniami, że musi być on łatwy w produkcji seryjnej, tak abyśmy mogli sprostać temu wielkiemu zapotrzebowaniu ze strony konstelacji. Natomiast są też inne segmenty, w których w szczególności ten nasz napęd chemiczny jest bardzo przydatny. Na przykład jest to segment serwisowania satelitów i tam niemalże w 100% stosowany jest ten napęd chemiczny i w tej chwili jest taka bardzo fajna, że tak powiem, luka na rynku, w którą Liftero może wejść i udaje nam się to, podpisujemy w tym segmencie kontrakty, nawiązujemy strategiczne partnerstwa. Z innych segmentów też, żeby jeszcze podać parę przykładów, no to na przykład będą takie tak zwane re-entry, czyli kapsuły deorbitacyjne, powrotne, taki nowy segment, który polega na tym, że
są operatorzy tych kapsuł, wysyłają je na orbitę, wykonują tam jakieś badania, wytwarzają jakieś produkty, które tylko i wyłącznie w przestrzeni kosmicznej da się wyprodukować, a następnie chcą tą kapsułę zdeorbitować i ściągnąć na dół i właśnie w celu tej deorbitacji ten napęd jest wykorzystywany. Więc to są przykłady takich zastosowań, gdzie widzimy potrzebę na już i gdzie udaje nam się faktycznie tych klientów przekonać do zakupu. Natomiast jeżeli chodzi wracając do tych konstelacji, do tej dużej skali, to jest nasz, że tak powiem, docelowy rynek i do tego się przygotowujemy i do tego na pewno potrzebujemy zwiększyć skalę produkcji, no ale też zbudować większe zaufanie do naszego produktu, no bo klient musi być pewny, że instalując ten produkt w dziesiątkach, setkach sztuk, po prostu to będzie działać tak, jak ma działać. O jakich satelitach my tutaj mówimy? 3 kilo, 5 kilo, 30 kilo i kto jest waszym klientem? My celujemy, kierujemy nasz produkt do szeroko pojętego segmentu małych satelitów. W naszym przypadku to będzie między 30 kg a powiedzmy 500 kg, aczkolwiek też jesteśmy w przetargach na większe konstrukcje, nawet powyżej tony, więc mamy bardzo szeroki zakres, w których możemy oferować ten produkt z tego względu, że jest on konfigurowalny że tak powiem, takich gotowych, standaryzowanych komponentów. Trochę mogę to porównać, uprościć, że działa to jak trochę takie klocki Lego, które mamy gotowe. Mamy na przykład ustandaryzowany silnik, mamy ustandaryzowany zbiornik, jakąś elektronikę sterującą. Przychodzi do nas klient, mówi nam, ile ma miejsca na satelicie, ile potrzebuje paliwa, jakie manewry będzie wykonywać i my jesteśmy w stanie bardzo szybko taką konfigurację bez dodatkowych prac badawczo-rozwojowych mu przedstawić. No i następnie, jeżeli się decyduje, również wyprodukować i to jest taki dość unikatowy sposób działania na tym rynku, który naszym zdaniem jest niezbędny, aby sprostać właśnie temu szybkiemu tempu dostaw jak i też temu wolumenowi, który jest niezbędny. I mamy już na to, że tak powiem, swoje dowody, gdyż udało nam się zrealizować początkiem 2025 roku pierwszy kontrakt, jeszcze klient z Indii, z którym podpisaliśmy kontrakt w połowie 2024 roku. Jeszcze przed naszą demonstracją i pozyskaniem flight heritage'u zdecydował się zaryzykować. Myśmy mu w przeciągu 3-4 miesięcy dostarczyli taki system i takie zdolności w tej chwili już mamy opracowane. I pytałeś jeszcze, jacy klienci są odbiorcami. To tak jak mówię, są to producenci, integratorzy systemów satelitów, którzy w większości przypadków mają pod jednym dachem u siebie produkcję prawdopodobnie większości podsystemów satelitarnych, tak, jakieś zasilanie, komputer pokładowy i tak dalej. Natomiast bardzo często właśnie ten napęd jest ostatnim systemem, który chcą brać pod swój dach i brać na siebie jego produkcję, dlatego że jest to po prostu skomplikowany system, zupełnie inny niż wszystkie inne systemy. Dlatego zdecydowana większość rynków, czyli nasi klienci, korzystają z zewnętrznych dostawców takich jak Liftero. Powiedziałeś o kliencie z Indii, to powiedz mi teraz, czy to jest dla was duży kontrakt i czy wy już go zrealizowaliście, czy wy go teraz będziecie realizować? Tak, wspomniałem o tym kliencie z Indii z roku 2024 i ogłosiliśmy niedawno podpisanie nowego kontraktu z tą samą firmą. Jest to ten sam powracający klient, więc tutaj budujemy taką już długoterminową relację, która myślę, że będzie owocować kolejnymi zamówieniami na tym rynku. I podpisaliśmy nowy kontrakt, który dla nas jest największy. Klient zamówił kilkanaście silników w 2 systemach, tak? Bo tak jak powiedziałem, jeden system może posiadać większą ilość silników i klient zastosowanie tych systemów to jest serwisowanie satelitów. W tym momencie trwa wczesna realizacja
tego kontraktu i spodziewany czas dostawy jest w tym roku, a być może nawet, to już będzie zależeć od klienta, w tym roku również zobaczymy wystrzelenie tych systemów na orbitę, no i oczywiście sprawdzenie działania w praktyce. Więc to jest kontrakt, który w tej chwili jest już realizowany, jest już, że tak powiem, w backlogu. No i oczywiście rozmawiamy o szeregu kolejnych kontraktów, które mamy w pipeline'ie, bo widzimy, że to zainteresowanie jest w tym momencie bardzo, bardzo przytłaczające. Podejrzewam, że nie jesteście jedyną firmą na świecie, która to robi. Zresztą mówię, że niektórzy mają u siebie takie zdolności, ale wiele firm jednak czegoś takiego nie ma, więc podejrzewam, że firmy, które właśnie tym się zajmują, też są na rynku. To powiedz mi, jakie są wasze przewagi? Dlaczego na przykład ten klient z Indii wybrał akurat was, a nie wybrał jakiejś waszej konkurencji? Tutaj myślę, że jeżeli miałbym mówić o wyróżnikach, to wskazałbym takie trzy warstwy dla i naszej firmy jako całość i tego pierwszego produktu. W pierwszej kolejności to już troszkę o tym wspomniałem, czyli właśnie ta skala i ta produkcja w DNA. To, co dotychczasowo w sektorze kosmicznym miało miejsce, to była taka produkcja rzemieślnicza, takie podejście produkcji tych systemów w oparciu o długie i kosztowne prace badawczo-rozwojowe, takie podejście projektowe. Natomiast w tym momencie duża część rynku, a w związku właśnie z tą skalą tych konstelacji między innymi, przestawia się na produkcję taką seryjną. No i również tutaj widzimy, że jest taka luka, mało jest lub prawie w ogóle nie ma producentów napędów, którzy są w stanie produkować duże ilości tych napędów, więc to jest na pewno nasz wyróżnik, że od samego początku zastosowaliśmy szereg zasad i decyzji inżynierskich w naszym produkcie, które są nakierowane właśnie na tą seryjną produkcję. Drugim wyróżnikiem naszego napędu jest to, że on stosuje tak zwane ekologiczne bądź zielone materiały pędne, zielone paliwo. O co tutaj chodzi? Otóż tradycyjnie w sektorze kosmicznym od tak naprawdę początku eksploracji napędy chemiczne istniały, natomiast one oparte były o tak zwane toksyczne materiały pędne, toksyczne paliwo, w tym przypadku to będzie hydrazyna i tlenki azotu, które o ile są fenomenalnym paliwem rakietowym, dlatego były stosowane, o tyle generują ogromne koszty obsługi i de facto regulacje i zasady, powiedzmy, budowy, wysyłania tych małych satelitów, które w tym momencie stanowią powiedzmy 90% rynku, no powiedzmy, że w praktyce wykluczają zastosowanie takich materiałów pędnych, takich paliw. A co za tym idzie, nagle okazało się tak, że nie ma na rynku napędów chemicznych, które mogą być zastosowane w tych małych napędach. No i rozwiązaniem właśnie są te tak zwane nietoksyczne paliwa, które my między innymi stosujemy. My w tym przypadku stosujemy podtlenek azotu i etan. Są to po prostu bardzo tanie, nietoksyczne, przemysłowo dostępne wszędzie na świecie paliwa, które właśnie niosą ze sobą tą zaletę, że po pierwsze mogą być stosowane i wysyłane na przykład w misjach SpaceX, jak i też w wielu innych rakietach nośnych. No i przede wszystkim ich jakby koszt obsługi jest bardzo niski, też są dużo tańsze w opracowaniu, testowaniu, a co za tym idzie, również cena dla klienta jest niższa, jest po prostu ten próg cenowy akceptowalny i takich firm, które opracowują te napędy chemiczne, czyli taka nasza bezpośrednia konkurencja, która stosuje również nietoksyczne materiały pędne, no to pewnie globalnie jest ich poniżej 10. W naszym zdaniem my jesteśmy ciut przed tym, jesteśmy z przodu przed peletonem, takim główną falą, która idzie, głównie ze względu na to, że my mamy już ten flight heritage, dużo firm tego nie ma, natomiast widzimy parę firm, które no myślę, że obiektywnie rzecz biorąc jest przed nami, ale my zidentyfikowaliśmy problemy, o których informują nas potencjalni klienci z tymi produktami i jesteśmy przekonani, że nasz produkt te problemy rozwiązuje. No i właśnie do tego wyróżnika trzeciego dążę, czyli przede wszystkim z
tego typu napędów chemicznych, tych powiedzmy nowej generacji, nasz napęd jest najbardziej wydajnym napędem, który został przetestowany w kosmosie. Mamy do 25% wyższą wydajność, czyli mniejsze zużycie paliwa, no a to jest bardzo ważne, no bo wtedy misja może być dłuższa, zbiornik paliwa może być mniejszy, masa startowa satelity może być mniejsza. Wprost się to przekłada na czy to wygenerowane przychody z satelity, czy to na oszczędności w koszcie wyniesienia, ale wydaje mi się nawet ważniejsza cecha jest to, że nasz napęd praktycznie eliminuje ograniczenia operacyjne, które towarzyszą tym konkurencyjnym produktom. Co mam na myśli? Przede wszystkim nasz silnik potrafi wystartować natychmiast, czyli jeżeli potrzebny jest szybki manewr, to nasz silnik nie ma de facto czasu przygotowania potrzebnego, on jest w stanie się włączyć natychmiast, a często u konkurencji ten czas przygotowania to jest no, nawet parę godzin potrzebna jest jakiś taki rozruch tego silnika. I druga cecha, czyli my się nie przegrzewamy. Nasz napęd jest w stanie pracować bardzo długo. Dla porównania mogę podać liczby, to znaczy udało nam się zademonstrować ponad 20 minut pracy w próżni tego silnika, w momencie, kiedy często konkurencja ma problem z uzyskaniem kilkunastu sekund pracy takiego silnika. No i oczywiście taka swoboda operacyjna przekłada się na to, co klient może z takim silnikiem robić. No i jest to wprost nasza przewaga, która wpływa na to, że klienci wybierają ten nasz silnik. Jeszcze tylko wrócę do tego podejścia właśnie nakierowanego na produkcję. Nasz, że tak powiem, mindset jest na to, żeby jak tylko się da upraszczać, tak, architekturę tego systemu, upraszczać metody produkcji do tego stopnia, że postawiliśmy sobie taki cel, żeby nie mieć w swoim łańcuchu dostaw żadnych takich super specjalistycznych dostawców, które jest typowe dla sektora kosmicznego, po to, żeby się nie ograniczać tym dostawcom, a co za tym idzie, wyeliminować takie jakieś egzotyczne materiały, egzotyczne komponenty, egzotyczne procesy, czy to takie, które będą na przykład obarczone pewnymi regulacjami eksportowymi i robi to jakiś jeden producent na przykład w Stanach, czy gdzieś tam w Chinach, tylko stawiać na taką no, po prostu bazę przemysłową, która nie wiem, stosowana jest czy to w automotive, czy to innych bardziej przyziemnych sektorach i to prowadzi do tego, że jesteśmy w stanie bardzo szybko, często 2-3-krotnie szybciej dostarczać taki napęd i jesteśmy też odporni na jakieś takie szoki związane z po prostu no, zawirowaniami w tym łańcuchu dostaw i to bardzo często historycznie powodowało przytykanie się no, dostaw dla dostarczania czy realizacji kontraktów w sektorze kosmicznym. Jesteśmy przekonani, że takie podejście również jest dla klientów dużą i bardzo cenną wartością. To jeszcze chciałem się spytać o to, co w sumie niedawno się wydarzyło, dlatego że budżet Europejskiej Agencji Kosmicznej poszedł w górę, ale przede wszystkim polska składka dla Europejskiej Agencji Kosmicznej bardzo mocno wzrosła. Powiedz mi, czy to dla Was ma jakiekolwiek znaczenie, czy Wy szukacie swoich szans w trochę innych segmentach? Oczywiście jak najbardziej ma dla nas znaczenie finansowanie, które Polska dedykuje no, szeroko na sektor kosmiczny. W tym przypadku ten główny instrument to jest ta składka do Europejskiej Agencji Kosmicznej. I to warto podkreślić, Liftero również partycypuje i realizuje kontrakty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dotychczasowo te kontrakty, które realizowaliśmy, były na rozwój naszej technologii, czyli ESA inwestuje te środki, czy reinwestuje środki z polskiej subskrypcji na rozwój naszego produktu. I udało nam się w tym momencie, finalizujemy jeden z kontraktów, który otwiera nam taką trochę dedykowaną ścieżkę finansowania tego rozwoju pod pieczą ESY. Natomiast no, szeroko ujmując ten aspekt tej składki, to daje nam większe możliwości partycypacji w europejskich programach, które no, bardzo często są współfinansowane przez ESA. Natomiast no, te finansowanie publiczne, rządowe ma dla nas
nie jest często dla nas takim ograniczeniem, jak powiedzmy to piętro wyżej w tym łańcuchu dostaw, czyli dla producentów satelitów. Co chcę przez to powiedzieć? My jako dostawca podsystemu mamy dużo większą swobodę zawierania kontraktów z naszymi odbiorcami niż pewnie na poziomie systemu, dlatego że ta wartość czy ten koszt tego systemu napędowego to często jest 5, 10, może 15% całego satelity, a co za tym idzie, bardzo często jest on wyjmowany z tego powiedzmy wymogu na przykład lokalnego dostawcy, a co za tym idzie, my możemy zarówno dostarczać w Europie, ale możemy też w różnych krajach, ale możemy też dostarczać w Stanach Zjednoczonych, w Indiach i tak dalej, więc ten rynek jest dla nas bardzo szeroko otwarty. Oczywiście te pewne ograniczenia czy bariery, które na tym rynku istnieją, z którymi trzeba się liczyć, na nas w pewnym sensie mogą rzutować, ale nasz biznes to jest biznes B2B i myślę, że z powodzeniem jesteśmy w stanie zarówno rywalizować w różnych programach w Europie, między innymi dzięki tej zwiększonej składce, jak i też na rynku globalnym. Jeszcze chciałem spytać o moce produkcyjne, no bo mówiłeś o tym, że jest coraz więcej tych zapytań. Teraz też macie ten swój taki największy kontrakt w historii. Pytanie, czy wy w tym momencie pracujecie na 100% i już nie jesteście w stanie nic przyjąć, czy jakby ktoś do was przyszedł, to jeszcze jesteście w stanie sprzedawać? Więc to jest tak, w tym roku prawdopodobnie wyprodukujemy, myślę, że ponad 20 silników. Część z nich oczywiście będzie dostarczana już do klienta. Oczywiście, jeszcze raz podkreślę, silnik to niekoniecznie równa się system. W jednym systemie może być nawet kilkanaście tych silników, natomiast nasze moce produkcyjne głównie ograniczone są jakby ilością silników, które jesteśmy w stanie wyprodukować. W tym momencie szacujemy nasze zdolności produkcyjne na około czy do 40 silników rocznie, co powiedzmy, że w uproszczeniu mogę przeliczyć jako kilkanaście systemów, w zależności jak bardzo skomplikowanych i jak dużych. Natomiast nasze zdolności produkcyjne są niejako w tym momencie odziedziczone po zakończeniu tych głębokich prac badawczo-rozwojowych i pracujemy nad rozwojem i zwiększeniem zdolności produkcyjnej przez po prostu inwestycje w zaplecze. Celujemy, żeby do końca roku to zaplecze pozwalało nam na produkcję do 80 silników rocznie. Natomiast w tym momencie z tego, co już mamy zakontraktowane i z takich powiedzmy najbardziej zaawansowanych rozmów wynika, że jest duża szansa, że faktycznie w przeciągu powiedzmy paru miesięcy nastąpi saturacja naszych możliwości na ten rok, ale jeszcze jesteśmy w stanie faktycznie dołożyć jakąś produkcję do tego obecnego backlogu. To co do tego roku, to szykujecie się do debiutu giełdowego. Jeszcze dokładnie, kiedy on będzie, nie wiemy, ale z tego co kojarzę, celujecie jakoś w ten rok. Powiedz mi, po co debiutujecie? W sensie podejrzewam, że chcecie zebrać kapitał. Na co mniej więcej ten kapitał chcecie zebrać? I tak, czy możesz szacunkowo chociażby powiedzieć, jaki to jest rząd wielkości, jeżeli chodzi o ten kapitał? Faktycznie jesteśmy tutaj w procesie przygotowywczym, który prowadzi nas na New Connect. W tym momencie Liftero przekształca się w spółkę akcyjną, więc jest to taki pierwszy krok w naszym dość ambitnym harmonogramie i będziemy wychodzić wkrótce później z ofertą publiczną opartą o memorandum i będzie to prawdopodobnie drugi kwartał tego roku, czyli już niedługo. Jeżeli chodzi o datę debiutu, to oczywiście ona będzie uzależniona od tych procedur formalnych z GPW, ale liczymy, że to pójdzie sprawnie, bo sektor kosmiczny jest wciąż skromnie reprezentowany na giełdzie. Natomiast jeżeli chodzi o skalę naszej emisji, bo faktycznie tutaj będziemy pozyskiwać kapitał, to będzie to kilkanaście milionów złotych. I jeżeli chodzi o cele, to tutaj
powiem tak, no wpisuje się to wprost w strategię i to, o czym mówiliśmy, czyli zwiększenie możliwości produkcyjnych, zwiększenie możliwości sprzedażowych, tak, żeby ta komercjalizacja, czy zintensyfikować tą komercjalizację tego naszego produktu, no bo naszym celem na najbliższe, powiedzmy 18-24 miesiące jest no, wspięcie się na pozycję lidera, jeżeli chodzi o dostawy napędów kosmicznych w Europie, ale oczywiście chcemy rywalizować na rynku globalnym i to też chciałbym podkreślić, że nasi klienci nie są tylko i wyłącznie zlokalizowani w Europie, tak jak to pokazują kontrakty, ale rozmawiamy tak naprawdę z firmami z całego świata, również ze Stanów Zjednoczonych i tutaj widzimy bardzo duży potencjał właśnie w szerokim adresowaniu tego rynku. To powiedz jeszcze trochę o finansach. Chodzi mi głównie o to, że no podejrzewam, że już inwestorzy w Polsce rozumieją, że czasem te firmy kosmiczne na przykład nie są rentowne i to wcale nie jest nic dziwnego, to jest po prostu etap w rozwoju. Na co u Was wy zwracacie uwagę? Czy to jest właśnie próba jak najszybszego dojścia do rentowności? Czy to jest może próba jak najmocniejszego zwiększenia backlogu? Czy wy w tym momencie na przykład chcecie nabierać masy? Na co wy wewnętrznie jakby zwracacie uwagę, jeżeli chodzi o finanse? Więc takim głównym celem na nadchodzący okres dla nas jest zwiększenie i budowa pozycji jakby zaufanego dostawcy wśród klientów, tak? Czyli tego zaufania do produktu, o którym mówiłem. I na tym opiera się cała mechanika wzrostu, dalszego wzrostu Liftero, bo to zaufanie będzie przekładać się na wyższą konwersję z naszego pipeline'u, a ten pipeline bardzo dynamicznie rośnie, bo mamy prawdopodobnie no, kilkadziesiąt otwartych dyskusji z różnymi odbiorcami z całego świata i są to i zamówienia na pojedyncze silniki, które mogą być o wartości kilkuset tysięcy euro, jak i też mamy no, w tym momencie akurat dwie dyskusje bardzo zaawansowane z klientami konstelacyjnymi, no i tam te rzędy wielkości są znacznie większe, kilkadziesiąt milionów euro. My widzimy w naszej strategii, tak jak mówię, tą mechanikę wzrostu opartą o budowanie zaufania wśród klientów. Dlatego chcemy wysłać, czyli dostarczyć jak najwięcej silników w jak najkrótszym czasie. To zwiększy zaufanie, zwiększy konwersję, no i umożliwi nam również jakby staranie się o te największe kontrakty. Więc w tym momencie oczywiście będzie przekładać się ta strategia na większe przychody, natomiast widzimy swoją szansę w tym, że do tych segmentów, na przykład jak serwisowanie satelitów, do tych kapsuł czy innych pojedynczych misji, na nich zbudujemy sobie pozycję dostawcy, zwiększymy w tym czasie zdolności produkcyjne i to będzie nasz przyczółek, czy bardzo dobra pozycja, bardzo dobra sytuacja, żeby pozyskiwać największe kontrakty dla konstelacji i myślę, że na tym poziomie, na poziomie tych konstelacji możemy faktycznie mówić wtedy o takim prawdziwym skalowaniu zarówno przychodów, jak i też oczywiście mówić o marży, o zysku, o rentowności i to jest to, do czego dążymy. No to będziemy obserwować w 2026 roku. Już niedługo możliwe, że Liftero będzie na giełdzie. Oczywiście, jeżeli będziecie po debiucie, to zapraszam znowu, żeby porozmawiać o tym, jak to się wszystko udało i czy coś się zmieniło w kontekście tych planów. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję, a moim gościem był prezes i współzałożyciel spółki Liftero, Tomasz Palacz. Dzięki Tomku za rozmowę. Również dziękuję.